No i dzisiaj powrócimy sobie do tematu związanego z piramidami i nie wiem czy wiecie, ale w ogóle te piramidy w Gizie mają doskonałe ustawienie względem gwiazd. No ale zanim ten temat poruszymy, to chciałbym przypomnieć, że będę wdzięczny za wszelkie subskrypcje, za wszystkie lajkowania tego tematu, udostępniania znajomym, czy też komentowania, a w ogóle zachęcam bardzo serdecznie, żeby włączyć się w grono wspierających, bo wspierający ma więcej możliwości. Wspierający może do mnie bezpośrednio napisać, jaki temat poruszyć, no i specjalnie wtedy na życzenie wspierających te tematy będą jak najbardziej poruszone. Bardzo często jest tak, że ktoś podrzuca temat, może zróbcie o tym, może zrób o tym, może zrób o tym. Włącz się do grona wspierających. Będziesz miał szansę, będziesz mógł zadawać pytania na nurtujące Cię pytania i na pewno te tematy na Twoje życzenie będą opracowane, moi drodzy. Dlatego zachęcam, żeby włączyć się do grona dla wspierających. No ale wróćmy sobie do naszych piramid. No piramidy w Gizie, jedne z najbardziej rozpoznawalnych struktur starożytnego Egiptu, no od dawna fascynują badaczy i entuzjastów historii. Przez wieki nie tylko były takimi obiektami kultu, ale również przedmiotem różnych spekulacji na temat ich precyzyjnego ustawienia. No i współczesne badania zaczynają, szczerze mówiąc, dostarczać odpowiedzi na pytania, jak starożytni Egipcjanie osiągnęli takie mistrzostwo w architekturze i w astronomii. Tutaj chodzi mi w szczególności o tajemnicze dopasowanie piramid do układu gwiazd, zwłaszcza z konstelacją Oriona, co przez wieki budziło takie zainteresowanie naukowców. Piramidy w Gizie zostały zbudowane przez faraonów czwartej dynastii, czyli to był gdzieś mniej więcej około 2,5 tysięcznego roku przed naszą erą. No i trzy główne piramidy, czyli Cheopsa, Hefrena i Mykerinosa, zostały zbudowane w takiej precyzyjnej linii, która nie jest przypadkowa. Więc badania archeologiczne wskazują, że ich orientacja mogła być wynikiem astronomicznych obserwacji. W starożytnym w ogóle Egipcie astronomia była ściśle związana z religią i życiem codziennym i ta cała konstelacja Oriona, utożsamiana z Bogiem Ozyrysem, odgrywała centralną rolę w wierzeniach Egipcjan, więc ustawienie piramid na osi wschód-zachód oraz z ich położeniem względem tej konstelacji sugeruje w ogóle, że Egipcjanie mieli zaawansowaną wiedzę na temat gwiazd i ich ruchów. Najnowsze w ogóle badania przeprowadzone przez naukowców z różnych dziedzin, to byli naukowcy z zakresu astronomii, archeologii, inżynierii. No i te badania dostarczały nowych dowodów na to, że piramidy zostały zaprojektowane z niesamowitą precyzją. Te badania wskazały, że linia głównych osi piramid w Gizie wskazuje na punkt wschodu słońca w czasie przesilenia letniego, co było istotnym momentem w kalendarzu rolniczym, Egipcjan, tak bym to powiedział. Z kolei w ogóle badania nad konstelacją Oriona wskazują, że piramidy są ustawione w taki sposób, aby ich układ odwzorował rozmieszczenie gwiazd w tej właśnie konstelacji. No i analizując porównania układu gwiazd i piramid, badacze w ogóle zauważyli, że trzy główne piramidy tworzą kształt podobny właśnie do układu gwiazd w Orionie. Jednym w ogóle z kluczowych dowodów na to, że piramidy w Gizie były zaprojektowane względem astronomii, jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich m.in. jak skanowanie laserowe, jak analiza satelitarna. No i te technologie pozwoliły na dokładne pomiary orientacji piramid względem gwiazd, co nie było możliwe w przeszłości. Badania laserowe przeprowadzone przez zespół naukowców w roku 2004 wykazały, że precyzyjne ustawienie piramid wynika z faktu, że ich kąty i położenie zostały zaplanowane w taki sposób, aby odpowiadały nie tylko wschodowi Słońca, ale również układowi gwiazd, co w ogóle potwierdzają analizy oparte na ruchach ciał niebieskich. No i w ogóle istotnym takim dowodem na astronomiczną precyzję jest wykorzystanie starych tekstów egipskich, które odnosiły się do tych konstelacji i wskazywały na ich rolę w planowaniu architektonicznym. Różne, wiecie, fragmenty papirusów i inskrypcje, które przetrwały do dziś, podkreślają znaczenie gwiazd
w religii i kosmologii Egipcjan, potwierdzając tym samym ich wpływ na budowę piramid. Piramidy w Gizie pozostają, bym powiedział, jedną z największych osiągnięć cywilizacji starożytnego Egiptu, a właśnie to ich precyzyjne ustawienie względem gwiazd pozostaje tajemnicą, której rozwiązanie pozwala na lepsze rozumienie nie tylko technologii starożytnych budowniczych, ale także ich światopoglądu i wiedzy astronomicznej. No i dzięki w ogóle nowoczesnym technologiom i międzynarodowym badaniom, które wciąż trwają, odkrywamy nowe aspekty budowy piramid, a także tą tajemnicę ich dokładnego ustawienia. W ogóle w przyszłości możemy spodziewać się jakichś dalszych odkryć, które na pewno rzucą światło na zaawansowaną wiedzę starożytnych Egipcjan oraz ich zdolność do wznoszenia monumentalnych struktur z zachowaniem tej właśnie precyzyjnej orientacji względem gwiazd. Odkrycia dotyczące ustawienia piramid w Gizie stanowią fascynujący taki przykład połączenia technologii, astronomii i religii w starożytnym świecie i niezwykła precyzja, z jaką piramidy zostały zaplanowane, zostały zbudowane oraz ich te całe związki z konstelacjami gwiazd potwierdzają ogromne umiejętności i wiedzę Egipcjan. No i chociaż powiem, nie wszystkie tajemnice zostały jeszcze rozwiązane, no to współczesne badania pozwalają na te coraz głębsze zrozumienie tych niezwykłych budowli. Cieszę się za komentarze, które umieścicie tutaj, może coś ciekawego podrzucicie, merytorycznego, fajnego. Na pewno będę za te wszystkie merytoryczne komentarze wdzięczny i tak jak mówię i powtarzam, zachęcam do włączenia się do grona wspierających kanał, bo wtedy macie szansę zadawać własne pytania, macie szansę pisać do mnie, zadawać pytania i na wasze życzenia będą robione programy, w których będę starał się udzielić oczywiście odpowiedzi na te pytania, które wy, moi drodzy, podrzucicie. No a tymczasem zachęcam też do przejrzenia całego tego podcastu Zjawisk Nadprzyrodzonych i innych również podcastów z Biblią na ty, z dogmatyką na ty, Szlachta. Jest wiele podcastów i playlist. Jeżeli tam wejdziecie, to na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i każdy coś tam gdzieś przegrzebie. Jeżeli w ogóle jakiś program was zainteresuje, no to będę wdzięczny jak najbardziej za to, żebyście udostępniali ten program, te nasze spotkanie na forach dyskusyjnych. Im do większej grupy osób dotrzemy, tym będzie sytuacja taka, że wtedy automatycznie więcej osób będzie mogło zadawać pytania, będzie większa burza mózgów. Także pamiętajcie, liczę na was, bo ten kanał jest dla was i on ma być rozwijającym się kanałem. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.